To goleń wołowa, zacny kawałek pięknego mięsa. Do wykonania użyłem grilla i otrzymałem soczyste oraz bardzo miękkie mięso, a także pieczony szpik z kości. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny pomysł na grilla i wykonanie takie, gdzie czasu trzeba dużo, ale roboty jest niewiele. Goleń wołowa to jest coś takiego. Taki piękny kawał grubego mięsa z kością, ze szpikiem w środku. I taką grubą nie zawsze można znaleźć. Często w marketach takie cieńsze się trafiają. To też jest fajne, ale zacniej jest, jak to są takie solidne kawały mięsa, jak u mnie. Z porządną kością, z takiej, z której w trakcie obróbki potem na koniec będzie można szpik wygrzewać. To, co ja dzisiaj wykonam na grillu, ale jeżeli nie macie grilla albo macie jakiegoś grilla otwartego, na którym to byłoby trudno zrobić, bo jest to wielogodzinna obróbka termiczna, po to, żeby mieć taki superancki efekt, taki, który dla mnie jest superancki, dla Was może nie być koniecznie. Możecie to sobie obsmażyć porządnie na patelni i wykonać całość w piekarniku. Zasady temperaturowe te same, czasowe podobne. W piekarniku nawet jak się da trochę wyższą temperaturę, bo to nie jest żaden problem, to i czas się może skrócić. W każdym bądź razie, co będę robił? Teraz, każda taka goleń ma tutaj na wierzchu błonę, skórkę. I ją w kilku miejscach natnę, co najmniej w 4, można więcej, dlatego że podczas obróbki termicznej ona będzie starała się cały ten płat mięsa zdeformować. Jak to porozcinam, to uchronię to przed tym. Ale z kolei nacinanie może spowodować to, że w trakcie opiekania, obracania ja mogę to porozrywać na kawałki, więc przepraszam, tego chciałbym uniknąć. Dlatego potem wezmę sznurek i po obwodzie to sznurkiem zwiążę, żeby to jednak trzymać w kupie. Czyli najpierw zepsuję, potem naprawię. Na razie bez żadnych przypraw. Natrę to tylko olejem i złożę do pojemnika. I niech sobie w tym przynajmniej godzinę poleży w takiej olejowej marynacie, a ja pójdę przygotować grilla, oczyścić, rozpalić, niech on mi się rozgrzeje. Jak do tego dojdzie, to najpierw obsmażę, ogrilluję po obu stronach, aż taką fajną skórkę będę miał. Tak jak wspomniałem, na patelni po prostu porządnie obsmażyć, a potem dodam przyprawy. Zobaczycie, jakie po kolei powiem wszystko. Zawinę to w papier do pieczenia, w folię metalową na zewnątrz, papier w środku, żeby nie było z folią żadnego kontaktu. I położę to na grillu w temperaturze nie mniejszej niż 150 stopni, może być 170. I taki proces powinien potrwać, no, na pewno nie mniej niż 2 godziny. Myślę, że dla tej grubości kawałków 3. Po tym czasie to trzeba rozpakować i mięsko powinno się rozpadać. Powinno od kości odchodzić, być w ogóle kruchutkie, ale jednocześnie zachować całkiem sporo soczystości. Ale włókna powinny się mięśniowe rozpadać. I jeżeli to nie jest tak, to znaczy się, że jeszcze za krótko zapakować i z powrotem na grilla bądź do piekarnika. Ale jeżeli jest tak, jak mówię, zobaczycie to na filmie, jak powinno wyglądać, to jest to ten stan idealny. I wtedy chwilka odpoczynku i na stół i można podawać. Smak niesamowity. To jest pyszne. Porządna wołowina, porządnie zrobiona. Ja dzisiaj spodziewam się członka rodziny, który mnie odwiedzi za parę godzin, to myślę, że akurat tak to wycyrkluje. Przy czym dla tego typu wykonania, jak się gość pół godziny spóźni, to nic się nie stanie. To się nie zepsuje. Biorę się za robotę. Jakby co, to resztę wszystko opowiem. Nacinam golej po obwodzie w kilku miejscach. Następnie związuję sznurkiem, żeby podczas opiekania się nie rozpadła. Polewam oliwą z obu stron i rozcieram ją na mięsie.
Chowam do lodówki i idę przygotować grilla. Węgiel powinien być gastronomiczny, grube, energetyczne kawałki. Za dużo mi się wsypało. Rozpalam i rozgrzewam grilla do czasu, aż osiągnie minimum 150 stopni Celsjusza, a najlepiej 170. Wtedy na rozgrzany ruszt wkładam kawałki goleni. Teraz trzeba chwilę przy grillu postać i co kilka minut mięso obracać, aż stanie się rumiane. Sznurki wiążące potrzebne są tylko na początku, potem mięso będzie zwarte i można je zdjąć, albo same spadną. Opieczone kawałki zdejmuję z grilla i zmieniam jego konfigurację. Zakładam ceramiczną przesłonę i ruszt. Na blogu opiszę, jak zrobić to na grillu innego typu. Link w opisie filmu. Kolejny etap. Dodaję plastry cebuli, sól zwykłą i pieprz. A następnie zawijam w papier do pieczenia i w metalową folię, tworząc takie paczuszki, które później wracają na grilla. Mniejsze kawałki można pakować po dwa naraz. Układam piramidkę na grillu i teraz pozostaje tylko czekać i pilnować temperatury, takiej samej jak poprzednio. Dwie godziny 40 minut. Tyle czasu czeka to na grillu. Pachnie już ładnie, więc powinno być ok. Ten wydobywający się zapach jest takim pierwszym sygnałem, ale gdyby się okazało, że mięsko się nie rozpada, to po prostu wraca na grilla i czeka dalej. Sprawdzam. To ekscytujący moment. Pachnie zachęcająco, a mięso jest soczyste, delikatne i mięciutkie. Rozpada się przy dotknięciu. Jak było widać, rozpada się pięknie. Pachnie. Jeszcze może być trochę za mało solone, to wtedy delikatnie opruszyć to trzeba solą z zewnątrz, ale to za chwilę się o tym przekonam. O. Mięciutkie, rozpływające się w ustach.
odrobinkę za mało słone, więc oprószę trochę z solą z zewnątrz i podaję gościowi. Mam nadzieję, że mu zasmakuje. Jak się podobało, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Zróbcie. Szlachetna, smaczna, niecodzienna, pyszna rzecz. Na razie, hej, cześć. Macie ochotę na więcej? Oto następne filmy z zacnym grillowaniem.